No to co, mamy wakacje, więc dzisiaj przygotowałam projekt dla całej rodziny oraz projekt dla osób takich jak ja, czyli kwiaty im w ogóle nie rosną. Dostajecie albo kupujecie kwiatki, a one od razu na progu na wszelki wypadek popełniają samobójstwo, bo wiedzą, że wcześniej albo później zostaną przelane albo wysuszone. A mój projekt jest po pierwsze prosty, po drugie tani. Takie doniczki kupicie po 2-3 ziko w Leroyu, czyli w Leroy Merlin. Połamałam język, ale powiedziałam. No a masa kosztuje 12 zł u nas w sklepie, jak zwykle link w opisie wideo. Ważna informacja, nasze kaktusy są kształtopozytywne, czyli jakby się nie ulepiły, tak będą pięknie wyglądały. Mnóstwo pomysłów na kaktusy znajdziecie na Pinterestie, ale one są chyba tam zrobione z kamyków i przyznam Wam, że nie mam pojęcia, jak te kamyki potem fajnie poprzyklejać albo podoczepiać do doniczek, więc pomyślałam, że opcja z masy z włożonymi patyczkami będzie dużo wygodniejsza do malowania, a potem do umieszczenia w doniczce. Lepiąc kaktusy trzeba wziąć pod uwagę, że masa schnie kilka godzin. Albo lepicie rano, a malujecie wieczorem, albo lepicie rano, wystawiacie to wszystko na słońce, no i wtedy masa wysycha w mgnieniu oka. Nasze kaktusy będą wyglądały ciekawie, jeżeli pomalujemy je w kilku odcieniach zieleni. W sumie to wystarczą 2 odcienie, ciemny i jasny, no i do tego jeszcze biała farba, żeby sobie zrobić coś pomiędzy, rozrobić kolory i wtedy to uważam, że najfajniej wygląda. Jeżeli ma być niedrogo, to doniczki można przelecieć tą samą zielenią. Pomysłów na pomalowanie kaktusów jest tyle, ile osób będzie je robiło. Mogą być wersje proste albo bardziej skomplikowane. U mnie w filmie zobaczycie i takie, i takie. Ale może zacznę od czegoś trudnego, czyli od wysokiego C. Najpierw pomalowałam na zielony, a teraz robię kreski na ciemnym kaktusie jasne, a na jasnym kaktusie zrobiłam nieco ciemniejsze paski. Pędzelek, niteczka, ale jeżeli takiego nie macie, to wystarczy wziąć jakiś stary pędzel i wyciąć mu większość włosia. Wtedy znakomicie działa, dokładnie tak samo jak moja profesjonalna nitka. A teraz wersja uproszczona, ale całkiem fajna. Po pierwsze lecimy kreseczkami, a potem po kreseczkach robię kropki. Robię to zwykłą wykałaczką. Natomiast na większych kaktusach mogłam się troszkę rozpędzić i pomyślałam, że troszkę pokombinuję. Robię kropeczki, a potem tym cieńszym końcem wykałaczki robię z nich właśnie takie kolczaste punkty. Ale człowieka korci, żeby jeszcze troszkę pokombinować. To kombinowanie to nie zawsze wychodzi najlepsze, ale lubię, więc pokombinowałam w ten sposób, że najpierw zrobię czarną kropkę i to będzie cień od tych kolców. A gdy cień, czyli ciemna farba wyschnie, robię to samo tylko na biało. No i zobaczcie, za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda w wersji z cieniem oraz bez cienia. Tak wygląda z ciemną farbą pod spodem, a tak bez. Kombinowanie to moje drugie imię. Przed chwilą ten ciemny cień robiłam na szaro, a teraz spróbowałam w odcieniach ciemnego zielonego. Nie wiem co lepiej i czy to w ogóle warto było robić, ale wiecie, te kaktusy to po prostu zabawa na jedno popołudnie. A jak się komuś kombinować nie chce, to po prostu można zrobić takie kropki i one naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Ja się na roślinach, a tym bardziej na kaktusach koncertowo nie znam, ale jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę zapytanie o kaktusy, to część z nich ma takie kwiatki albo takie elementy w czerwonym kolorze. To świetnie wygląda, pomyślałam, że też dorobię. Do doniczek nasypałam ziemi i teraz dzięki patyczkom bez problemu mogę dowolnie ustawiać moje kaktusy. A maleńkie części po prostu dokleiłam klejem na gorąco. I ostatecznie mój mały ogródek kaktusowy prezentuje się tak. Nie mogę ich pokazać całkiem bokiem, bo mi ziemia wyleci. Za chwilę zobaczycie jeszcze raz na zdjęciu, jak one ostatecznie wyszły. W sztucznym świetle w mojej mikropracowni prezentują się tak, a w dziennym świetle chyba dużo lepiej. Sympatyczne, nie uschną, nie zgniją, czyli są perfekcyjne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na naszą grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.